Jestem właśnie w Warszawie. Z jednej strony może się to nie wydawać dziwne, bo jestem z Warszawy i ci z Was, którzy mnie znają, prawdopodobnie to wiedzą, ale teraz nie mieszkam już w Warszawie, więc bywam tu tylko od czasu do czasu. Kiedy tu jestem, to zawsze wykorzystuję to na spacer, szczególnie jesienią, bo jest to piękna pora roku w Warszawie. Może akurat nie dzisiaj, bo pada deszcz, ale tego dnia będzie się działo coś szczególnego, o czym zaraz Wam opowiem. A jeśli ktoś jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to mam też podcasty, wstawiam Wam tutaj link z całą playlistą podcastów, których możecie słuchać nie tylko na YouTubie, ale też na innych platformach do słuchania podcastów. A co szczególnego się będzie dzisiaj działo? Zaraz spotkam się z niektórymi osobami, które nie są z Polski, ale przeprowadziły się tutaj, mówią świetnie po polsku i mam nadzieję, że będą chciały wystąpić w tym filmiku i powiedzieć mi, jak się czują w Polsce i opowiedzieć nam swoje historie, żeby też trochę Was zmotywować do nauki tego języka. Zaczynamy! Tak jak Wam mówiłam, dzisiaj czeka nas szczególne spotkanie. Mamy taki specjalny dzień, dlatego że spotykamy się z osobami z mojego Patreona. Patreon, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to taka platforma, na której publikuję transkrypcje i ćwiczenia do moich podcastów i filmików. A jeśli ktoś nie wie, to mamy tam też spotkania grupowe, online, spotkania indywidualne. Mamy grupę na WhatsAppie, generalnie dzieje się bardzo dużo, a kiedy jestem w Warszawie, to właśnie od czasu do czasu organizujemy takie spotkania na żywo, żeby się spotkać i faktycznie porozmawiać po polsku. Bo wiem, że często Wam, obcokrajowcom, którzy mieszkacie w Polsce, takiej praktyki, takiego ćwiczenia języka polskiego brakuje. Poprosiłam kilka osób, które tutaj są ze mną, żeby opowiedziały Wam swoją historię, żeby powiedziały Wam, dlaczego uczą się polskiego i w jaki sposób się go uczą, bo może Was to też zainspiruje do tego, żeby zmienić swoje metody, albo może zainspiruje Was do tego, żeby dołączyć do nas do Patreona. Jestem właśnie z Alesją, która jest z nami na Patreonie i która mieszka w Polsce, w Warszawie. To może takie podstawowe, klasyczne pytanie najpierw. Dlaczego Polska? Powiedziałabym, że dawno mieszkam w Warszawie, od 3 lat. Tak, to znaczy, że potrzebuję ten język, tego języka. I dlaczego mieszkam tu, w Warszawie, w Polsce? My się przeprowadziliśmy, tak, dlatego, że w Białorusi jest nie bardzo dobra sytuacja. Tak, myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. A jak się uczysz polskiego? Czy masz jakieś sekretne metody? Tak, dokładnie mam. To są podcasty, twoje na przykład podcasty. Bardzo lubię słuchać podcastów, kiedy na przykład mam czas, kiedy sprzątam, kiedy, nie wiem, idę spacerować. Tak, to dla mnie taki relaks. I też nauka języka polskiego. Też bardzo lubię Patreon, bo mogę na przykład, kiedy mam też czas, pójść na lekcję, tak, porozmawiać, coś zapytać, bo zawsze mam pytania. Tak, co jeszcze? Bardzo lubię podcasty kryminalne, też książki i uwielbiam, że to jest język oryginalny. I kiedy na przykład coś czytam w języku oryginalnym, to znaczy, że znam, to mogę na przykład używać też w życiu. Tak. Jak to dokładnie będzie prawidłowe. A czy masz jakieś rady dla osób, które uczą się polskiego? Tak, regularnie. To jest bardzo ważne, kiedy się regularnie uczymy. Tak, też dużo słuchać, bo kiedy tylko zaczynałam uczyć się języka polskiego, to było bardzo trudne dla mnie. Ja myślałam, że jako Białorusinka mogę rozumieć może 80%, ale to nie tak. To naprawdę nie tak. Ale teraz, kiedy dużo słucham podcastów, mogę powiedzieć, rozumiem wszystko. Oczywiście nie mówię tak, jak w podcastach, tak, ale to jest mój cel.
Mówisz świetnie i chyba wszyscy Bardzo możemy to dziękuję. przyznać. Bardzo rozumiem dobrze ten problem, bo miałam tak samo z językiem rosyjskim. Kiedy zaczęłam się go uczyć, myślałam, że to będzie bułka z masłem, jak to mówimy po polsku, że to będzie bardzo proste, bo przecież to są bardzo podobne języki. A tak naprawdę, kiedy Polak, który nigdy nie uczył się języka rosyjskiego, nagle zaczyna słuchać rosyjskiego, w ogóle niczego nie rozumie. I mamy jeszcze gorzej, bo nie rozumiemy w ogóle alfabetu, nie rozumiemy cyrylicy. Więc pamiętam, że kiedy doszłam do tego momentu, kiedy już rozumiałam trochę z tego, co było mówione, ale patrzyłam na tekst pisany, to nie mogłam w ogóle odnaleźć się w podcaście. Nie wiedziałam, gdzie jestem, w którym miejscu i to było straszne. Ale robimy postępy i najważniejsze to po prostu kontynuować naukę. Dziękuję ci bardzo, Alessia. Też dziękuję. Elizeu jest z Brazylii i podobno najczęstsze pytanie, które słyszy w Polsce, to dlaczego Polska, więc pozwól, że ja też ci je zadam. Tak, bo 5 lat temu miałem dziewczynę z Polski i mieszkaliśmy w Wiedniu, w Austrii i ona nie chciała tam zostać, dlaczego ja przeprowadziłem się do Polski z nią, bo też znalazłem pracę w Warszawie. Od jak dawna uczysz się polskiego? Czy właśnie od 5 lat od razu zacząłeś się uczyć polskiego i jak się uczyłeś? Kiedy przyjechałem do Polski, nauczyłem się języka polskiego każdego dnia przez rok i potem już nie uczyłem się aktywnie, ale już oglądałem filmy po polsku albo podcasty i zacząłem rozmawiać z ludźmi i to pomagało mi. Masz jakieś rady dla osób, które uczą się polskiego? Tak. Myślę, że to na początku nie jest bardzo ważne koncentrować się na gramatykę, tylko później, bo myślę, że nie możesz dobrze rozumieć gramatykę na początku, jeśli nie znasz dużo słów. Tylko później to będzie mieć sens dla was. Więc filmiki i podcasty to idealny sposób nauki. Dokładnie. A z Elizeu kiedyś nagraliśmy już razem filmik, więc jeśli go jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sobie zobaczcie. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Aleks, dlaczego Polska? A może powinnam spytać, dlaczego Kielce? No, lubię małe miasteczka, lubię spokojne miasteczka i Kielce to jedno z nich, oczywiście. I więc Kielce jest w takiej lokacji bardzo wygodnej, że jest tylko 2 godziny do Warszawy, 2 godziny do Krakowa i do wszystkich miast można bardzo łatwo się dostać pociągiem. Więc tak, no i to bardzo dobre miasto dla freelancerów, więc bardzo polecam. Jak uczysz się polskiego? Uczę się polskiego w różne sposoby. Dla mnie najważniejsze to jest mówienie w życiu z Polakami i oczywiście najwięcej praktyki mam z tobą przez Patreon, przez spotkanie online, spotkanie na żywo i w trakcie pracy nad filmikami, więc tak, to dla mnie jest najważniejsze. Czytam po polsku książki, słucham podcastów, no i co robię najmniej, to robię jakieś zadanie z gramatyki. Wspomniałeś o pracy nad filmikami. Aleksa rzadko widać w filmikach. Chyba pierwszy raz występujesz, ale często widzę go z drugiej strony kamery. Jeśli nie widzieliście, to zrobiliśmy kiedyś razem filmik z Olsztyna, więc wstawiam go tutaj na górze dla tych z was, którzy nie widzieli to dzieło właśnie tego pana. Czy masz jakieś rady dla osób, które uczą się polskiego? Myślę, że najpierw to nigdy się nie bać popełniać błędy. Nawet w rozmowie takiej codziennej z Polakami nie trzeba tego się bać. Odwrotnie trzeba popełniać te błędy, aby nauczyć się coś nowego. I po prostu krok po kroku nie można od razu wszystkiego znać, wszystkiego wiedzieć. Wiedzieć, tak? Wszystkiego. Tutaj oba te słowa są okej w tym kontekście. Na przykład. Teraz już znam to. Więc Wiem to. No właśnie. Teraz już to wiem. Wiem to.
Więc tak, to codziennie praktyka, dyscyplina, ale też otrzymywać zadowolenie od tego i cieszyć się z nauki. To jest najważniejsze. Tak, bardzo często zwracamy uwagę na to, co nas czeka, na to, jaki mamy cel, ale zapominamy o procesie, a ten proces jest bardzo ważny i często bardzo długi niestety, czasem się nie kończy. Ja też mam wrażenie, że uczę się cały czas polskiego razem z wami, bo wciąż są przysłowia, jakieś wyrażenia, których mogę nie znać, bo ich nie używam, czy nigdy nikt w moim otoczeniu czegoś nie używał, czy potocznych słów, których czasem też nie używam, więc to bardzo, bardzo myślę motywuje, kiedy myślimy więcej o procesie i skupiamy się na tym, żeby każdego dnia coś robić. Dziękuję ci bardzo, Alex. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że zmotywowałeś kogoś do nauki. Ja też mam nadzieję. Osób, które uczą się polskiego jest wiele i tak samo jest wiele historii. Każda historia jest inna. Jeśli macie ochotę podzielić się swoją historią, to napiszcie mi ją tutaj w komentarzu. Dlaczego uczycie się polskiego, jak się go uczycie i czy macie rady dla osób, które uczą się innych języków, szczególnie polskiego, bo o tym jest ten kanał. Bardzo, bardzo chętnie przeczytam wasze komentarze. Wiem z własnego doświadczenia, że nie jest to łatwa droga nauczyć się języka. Wiem, że jest bardzo dużo różnych czynników, które wpływają na tę naukę i nie każdy dzień jest tak samo produktywny. To nawet niemożliwe, żeby był tak samo produktywny, więc jeśli wam to nie wychodzi, czujecie, że ten polski cały czas jest gdzieś w tyle, to nie martwcie się. To jest normalne. Na pewno pewnego dnia zobaczycie, że macie być z czego dumni. Zresztą już na pewno macie wiele powodów do dumy. Jeśli macie ochotę uczyć się więcej polskiego ze mną, tak jak te 3 osoby, które właśnie zobaczyliście w filmiku, to zapraszam was na Patreona. Link do Patreona znajdziecie w opisie tego filmiku. I zapraszam was też na moje kursy, bo mam również kursy A1, A2 i B1. Możecie tam uczyć się z moimi podcastami, bo te kursy opierają się na podcastach i na naturalnej metodzie nauki, której jestem ogromną zwolenniczką. Ale spokojnie, nie zostawiam was bez gramatyki, bo kocham gramatykę, więc w kursach znajdziecie też różne filmiki z gramatyką, ćwiczenia interaktywne i co najważniejsze, będziecie mogli pisać i mówić i dostawać mój feedback, czyli moją odpowiedź zwrotną, bo wysyłacie mi wasze ćwiczenia, a ja je sprawdzam i odsyłam wam jakieś moje komentarze i poprawki. Dziękuję też bardzo moim patronom, którzy wspierają ten kanał i ten projekt oraz moim kursantom. Bez nich tak naprawdę ten projekt nie mógłby istnieć, więc bardzo, bardzo dziękuję wam z całego serca i patronom, i kursantom. A jeśli chcecie do nas dołączyć, to linki do Patreona i do kursów znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku i w komentarzu na dole pod filmikiem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!